przygodę zaczynamy w Katmandu, magicznej stolicy Nepalu, pełnej buddyjskich klasztorów, hinduskich świątyń, niesamowitych stóp, a nawet jaskiń, w których medytowali kiedyś oświeceni jogini. Z drugiej strony ogromny smog i kurz oraz nieustający hałas skuterów nie zachęca do dłuższego pobytu, a stan dróg i ulic pozostawia wiele do życzenia. Dojazd na trekking zajmuje cały dzień. Najpierw busikiem za 1000 rupii jedziemy do Besisahar. Przyjechaliśmy do Besisahar, zajęło nam to 6 godzin, to jest rekordowo, ale nasz kierowca był dość szalony, żeby jechać szybko, więc ta droga jest bardzo nieprzyjemna tak czy siak, więc była nieprzyjemna szybko. I teraz czekamy, aż znajdzie się dla nas jakiś jeep, bo chcemy dzisiaj dojechać do Jagat. No i czekamy, aż nam pan znajdzie więcej osób, żeby dzielić jeepa i nie płacić miliony monet. Użyjemy z siatą. No. Z filmik potem. No i nie w klapkach Kubota. Jeszcze. Dojechaliśmy do Jagat. Jest godzina 16:55. Więc cała podróż zajęła nam jakieś 8 godzin. Mamy pokój. Od razu nasz kierowca z Jeepa zaproponował nam swój guest house. No i tradycyjnie powiedział, że jeśli będziemy u niego jeść posiłki, to nie musimy płacić za nocleg. Ale i tak zawsze zostawimy mu jakiegoś tipa. Plus chcemy od niego kupić Jungle Honey. To jest najlepszy miód, jaki jadłam w życiu. Tymczasem tak wygląda nasz pokój z łazienką. Widok jest taki. Nasz dzień pierwszy trekkingu. Spało nam się bardzo dobrze, było super ciepło i chyba tak przyspaliśmy z 10 godzin, chociaż nie byliśmy wczoraj na żadnym trekkingu, tylko przyjechaliśmy. Co jemy i idziemy na nasz pierwszy dzień. Już chyba któryś raz powiedziałam pierwszy, ale to chyba tylko znak, że nie było jeszcze kawki. Nasz niezawodny sprzęt do robienia kawki. Yeah, it looks like we have an axe in the morning. Śniadanko mamy tybetański chleb z omletem za 500 rubli, więc ceny rosną w miarę jak idziemy w górę. No. Ale wygląda pysznie. Idziemy jakieś pół godziny dopiero i idziemy szlakiem, którego nie ma w książce, ani na Maps.me. No ale było napisane, że to jest droga do Chamie. I szlak wiedzie bardzo stromo w górę, po schodach. Mamy tutaj tu wyznaczone tymi słupkami. I nikt tym szlakiem nie idzie. Prawie 9 rano, ale jest bardzo ciepło. No i ta zieleń i widoki dookoła są wspaniałe. Tutaj mamy okaz bardzo pięknej rośliny tutaj. Proszę. Tutaj i zobaczcie tam, proszę Państwa. Trafiliśmy na jakieś wioseczki, dwie malutkie, których nie ma nawet na mapie. Więc cieszymy się, bo tak to jest, jak się właśnie nie chodzi z przewodnikiem, szczególnie po takich trasach łatwych w sumie, jak właśnie ta Annapurna Circuit. Przed nami jakaś następna wioska. Namaste! Doszliśmy do Chamie. Zajęło nam to 3 godziny, ale pewnie 3 godziny z postojem na herbatkę u Tybetańczyków i to też dlatego, że szliśmy tą górą, więc my nie wiem skąd ta trasa. I nie zostajemy tutaj, tylko idziemy dalej do Tal, no bo jest jeszcze wcześnie.
9 godzin snu po wczorajszym trekkingu. Wystarczająco. Niestety zapomniałam użyć kremu tutaj i mam kark w kolorze tej bluzy. Dzień drugi. Zaczynamy! Dzisiaj robimy sobie bardzo krótki trekking. Idziemy tylko do Darapani. To jest jakieś 2 godziny i z Darapani chcemy sobie pochodzić dookoła już bez plecaków ciężkich. Więc na śniadanie jemy tylko owsianeczkę, bo za dużo energii dzisiaj nie będziemy potrzebować. To nasz rachunek za jeden dzień. Śniadanie, obiad i kolacja. 3210 rupii. Tutaj na szlaku dogadujemy się zawsze z właścicielami guest house'ów, że jeśli będziemy u nich jeść, to pozwolą nam spać za darmo albo za jakąś bardzo dużą zniżkę. Standardowy nieład. Bardzo przyjemnie. Z łazienką. I ciepłą wodą. I chłopakiem. Na mapie między Tal i Darapani jest napisane, że jest to taki obszar, gdzie jest dużo osunięć ziemi, landslide. I właśnie to nam się przytrafiło. Szliśmy sobie dziarsko, a tu nagle ktoś nas zawrócił, mówiąc, że właśnie była taka mała lawina kamieni i że dalej drogi nie ma. Więc niestety musieliśmy się wrócić i z Tal do Darapani idziemy drogą samochodową. Więc to nie jest jakoś zbytnio przyjemne. No ale nie ma innego wyjścia. Plusem jest to, że szybko weszliśmy do góry po betonie i mamy piękny widok na wodospad, który jest zaraz nieopodal Tal. Nie wiem, czy tu będzie widać. Znaleźliśmy żółte maliny. Takich u nas nie ma w Polsce. Tutaj są. Jak rosną? Ale słodkie. Pycha. Pierwszy baby jak na drodze. Haha. Kurde, koza na motorze. No i doszliśmy. Jesteśmy w Darapani. Zobaczcie nasz pokój. Za 200 rupii. No i będziemy tu też jeść. Jest dość pięknie na zewnątrz. I w sumie sama droga z Tal do Darapani to jakieś 2 godziny. Nam to zajęło 3, bo jeszcze szliśmy naokoło z niefortunnej ścieżki. I zostajemy tutaj na noc, bo możemy i ponieważ nie chce nam się nigdzie więcej ruszać. I zamówimy pizzę. Dzień dobry, to nasz dzień numer 3. O, mamy śniadanko. Już trochę nadżarłam, ale jemy tybetański chleb z omletem, czyli chyba już taki standardzik, jak wychodzimy. Tutaj siedzą inni przewodnicy, którzy czekają na turystów. No i dopijemy sobie kawkę i prawie gotowi do drogi. Zanim wyjdziemy dalej, musimy pokazać swoje permity na trekking, ale wszystko poszło w jakieś 10 sekund. I ciekawe jest to, że nikt nas nie pytał o to, czy mamy przewodnika, czy nie. A zgodnie z nowymi zasadami podobno trzeba mieć przewodnika. Dobra, zobaczymy dalej. Następny checkpoint to jest Police Office. Już pan tu stoi na środku drogi, więc nie można go minąć. Czas na uzupełnienie wody. Jak tylko jest jakiś kranik, to staramy się tu na bieżąco uzupełniać. Super są te bidony z filtrem, bo po prostu od razu można pić wodę właśnie z takich różnych miejsc niezbyt niesprawdzonych. O. Idziemy jakby side trekkiem, który ma nas doprowadzić do wioski Odar. Idziemy przez schody. Schody w Himalajach.
To jest naprawdę, naprawdę męczące. Namaste! Jest tylko po to, żeby zobaczyć tą wioskę. Idzie się wysoko po schodach, a potem się z powrotem schodzi na tą samą drogę. Więc to jest taki quest poboczny i dodatkowe kalorie do spalenia. Mamy przerwę w Danakiu, tak chyba się nazywa, na Dalbacik. Jest trochę wcześniej, bo jest 11, no ale czeka nas ponoć bardzo hardkorowe podejście do Timang. Pół kilometra w górę na bardzo krótkim odcinku, więc chcemy się przygotować i tak wygląda nasze przygotowanie na wejście. Mam nadzieję, że zdążymy, bo zaczyna delikatnie siąpać deszczyk. Zdejmiemy sobie kurtki i będziemy przygotowani na ewentualne zmoczenie nas z góry. No i to póki co, ale póki co nie jesteśmy coś zmęczeni, nie, Piotrek? No. No jest spoko. Ale kolory na tych wioskach. Szlak za Danakiu idzie w górę jakieś 350 metrów, znowu po schodach. Oh my god. Dobra, zaczynamy, niech będzie. Za to wiedzie przez bardzo, bardzo magiczny las. Doszliśmy do Timang przepisowo 4 godziny, zajęło nam cały trek łącznie z tym podejściem 350 metrów. No i idealnie, bo akurat to doszliśmy i się rozpadało, więc znaleźliśmy super nocleg w takim oto fioletowym guest house'ie, no ale uwaga, nagrywa się, chłopak ogrzewa się. Tu się robi kaweczka. Zaraz coś zrobimy ultra dobrze. O, jest ogień! O tak! O, wspaniale! Wow! Nie ma większej radości niż ogień w takim miejscu. O, ekstra, czekamy na pizzę. Oj, się grzejemy, jest tak pięknie długo, jest tak magicznie, już tak czuć takie wysokie góry, chociaż jest strasznie wilgotno przez ten deszcz. Ale dobra, jestem podekscytowana. Ale Praha. Jesteśmy tu chyba sami, ponieważ Timang nie należy do takich miejsc popularnych do zatrzymywania się. Ludzie raczej walą dalej aż do Chame. No ale
My robimy wszystko swoim tempem. Now it's good. Kaweczka. Chodźmy wypić w matrasie. Wow, ale cudowny poranek. W ogóle wczoraj nie było widać tych gór, a dzisiaj wow. No to teraz się zaczyna. Tak słusznie zauważył, jesteśmy sami na szlaku i tak jest codziennie, że spotykamy jedną osobę i po prostu wszystko dla nas tylko wspaniałe doświadczenie. Chodzimy do wioski Koto, to znaczy, że jeszcze godzinę mniej więcej doczamy, może szybciej, bo chyba już mamy tylko 150 metrów w górę. No ale pięknie, proszę, zobaczcie. W sumie przyznam, że to było dość łatwe przejście z T-Bank w tą stronę. Jest taki dzisiejszy dzień, to taki można powiedzieć spacerek. Kupujemy tutaj samotki i jakieś warzywa w tłuszczu, ale chyba dobre. Wiecie, Piotrek? Pokaż. Bardzo dobre. Pycha, ale bardzo tłusta. No, very good. Postyczczamy. Dobrze, że jesteśmy szybko, bo możemy zrobić pranie. Nie wiem, czy w następnych dniach będzie taka okazja, bo potem już będzie zimno, więc na minusowych temperaturach nie wysną nam rzeczy. Fajnie, 4 godziny. I już jesteśmy tutaj. Dzisiaj chyba pójdziemy jeszcze na kawkę. I tak zwiedzać Chamę. O! Tutaj widzimy ciągle ludzi, którzy mają podstawową pracę, czyli łupanie kamieni. To jest trochę straszne. Łupią i kobiety, i mężczyźni cały czas. Dzień dobry, ale ciemno. To nasz 5. dzień trekkingu. Pałaszujemy apple pancake i kawę. Znaczy zamówiliśmy wrzątek i ekonomicznie sami dodaliśmy sobie kawę. I co? I trochę się spieszymy, żeby wyjść jak najwcześniej, bo czeka nas dzisiaj długi dzień. No dobra, smacznego. Dzisiaj pogoda trochę nam nie sprzyja, bo jest bardzo pochmurno i nie widać żadnych gór, które było widać jak przyszliśmy tu wczoraj.
So far so good? So far so very good. No, oddycha się troszkę ciężej, ale fajnie się chodzi na wszystko. Sobie przerwę bratak. I akurat znaleźliśmy taką knajpeczkę, która wygląda bardzo nowocześnie. Mają normalnie ekspres do kawy, więc za skandaliczne 220 rupii za jedną kawę będziemy mieli zaraz świeże americano. To po prostu bomba. Pomijam fakt, że pada deszczyk, więc po prostu najlepsze, co może się wydarzyć, to americano. I think Canary bought an especially nice Port Charlotte whiskey. It was very nice. Doszliśmy do Bratang. Bratang znajduje się na 2850 metrów nad poziomem morza. I uwaga, znajduje się tutaj największa w Nepalu farma jabłek. Gościu, który założył tą farmę w 2015 roku, pojechał do Włoch i przywiózł stamtąd 60 000 włoskich drzewek jabłek i zasadził je tutaj. Więc można na tej wysokości zjeść sobie normalną szarlotkę, kupić jabłka, które będą smakować prawdopodobnie tak samo jak u nas w Europie. Przy okazji pan otworzył też bardzo luksusowe miejsce do zostania na noc, gdzie nocleg kosztuje w pokoju 4000 rupii, co jest na cenę nepalską dość wysoko. Widzę, że jest tu też sauna i właściwie można też zrobić sobie tour po tej farmie jabłek, ale myślę, że każdy w Polsce wie, jak rosną jabłka, więc nie jest to żadna wielka rozrywka. Może być Friends on the way. Wyszliśmy z głównej drogi na szlak wiodący przez piękny las i muszę wam powiedzieć, że tutaj obłędnie pachnie sosnami. W polskich lasach też pachnie sosnami, ale dawno nie byłam w polskim lesie, więc jest bardzo podobnie. Mówię, tutaj tak teraz trochę polsko jest dookoła, ale ten zapach sosen, po prostu te olejki w powietrzu, to jest jakiś naprawdę odpał. O, niesamowite. Ale już trochę się oddech robi krótszy, więc przestanę mówić. Herbka z miodkiem. Posiadanie termosu to jest wspaniała rzecz na takiej trasie. Póki co dobrze nam idzie. Znaczy tak mi się wydaje. Idziemy na razie 3,5 godziny i nie doszliśmy jeszcze. Jak się nazywa ta miejscowość? Dukur Pokary. Dukur Pokari. No ale jesteśmy bliżej niż dalej. No i też idziemy wolno, wiecie. Cieszymy się widoczkami. Namaste. O, ile ludzi! A czekaj. Proszę, jest nasz zarbacik. No co tak wyglądali? Nie ma tego zarbaty.
Oho, włączek? Dotarliśmy! Jesteśmy w Upper Pisang i znaleźliśmy super miejscówkę. Chodźcie, pokażę wam w środku. Drewniany, ale piękny i mamy łazienkę nawet, znaczy tylko kibelek. No ale zostajemy tutaj za to, że będziemy tutaj jedli. Jest bardzo przyjemnie. Patrzcie na zewnątrz. Dobra, teraz są chmury, ale podobno jest to z obiecanym widokiem rano. Teraz chodźmy na herbę. Dzień dobry. Na śniadanie jemy, znaczy ja przynajmniej zjadam campę, czyli taką tybetańską mąkę, tylko tutaj w formie owsianki. Mamy widok na Annapurnę 2, czyli to jest taki widok na mój pierwszy 8-tysięcznik w życiu z tak bliska. Jest po prostu niesamowicie magicznie. No i co, niedługo się zbieramy. Jest cieplutko tutaj, no bo grzeje od pieca, ale w nocy było chyba, nie wiem, z -2, a idziemy dopiero na minusowe temperatury, więc nie wiem, jak będzie dalej. Amazing. Puszczamy Upper Pisang. Przed nami taki szlak. Tutaj nie wiem, czy widać, idą jacyś ludzie. Już dookoła tej góry i jakieś 350 metrów w górę. A za nami przepiękny widok na Annapurnę 2. Teraz trochę w chmurach. Więc pan Tybetańczyk z naszego guest house'u, bardzo polecamy, nazywa się Norbulinka, mówił, że Don Gawal jest 4 godziny. W przewodniku napisane, że w sumie 6. I chyba rozumiem dlaczego, bo przystajemy co chwilę, żeby zrobić jakieś zdjęcia, więc to się wydłuża nam ten czas trekkingu. Patrz, jaki ptak. Robimy przerwę w połowie spinaczki. No jest naprawdę wyzwanie. Idziemy wolno. Jesteśmy na 3500 chyba, tak mniej więcej. Więc oddycha się coraz tak ciężej, mniej jest tego tlenu. Właśnie w cieniu sosn odpoczywały. Ale mamy widok na Annapurnę 2. Coś wspaniałego.
Dzień 6 to jest zdecydowanie najładniejszy dzień na treku. Po ponad 6 godzinach dochodzimy do Ngawal i zostajemy tutaj na noc. Jesteśmy teraz na 3600 metrów. O, już marzy mi się Dalbat i prysznic. Za 200 rupii mamy takim widokiem. Jest jak toaleta na zewnątrz, ale dla tego widoku jestem w stanie to przeboleć. No, przepiękne miejsce, przepiękne. Restauracja pod zdechłym jakiem. Żartuję. No, obiad dalbacik. Kurde, wiedzie jak złoto. O, taki widok.